Można powiedzieć, że pracownia artysty to wymierający gatunek. Pojęcie, które przez wieki obrastało znaczeniami, stawało się wykładnią różnych ideologii artystycznych. W XIX wieku stało się swego rodzaju mitem epoki, oznaczało terytorium, przestrzeń uświęcone sztuką, mitem, z którym w minionym wieku rozprawiano się dość bezwzględnie. Ta przestrzeń w ostatnich latach zaczyna się atomizować, a współcześnie coraz częściej digitalizować. Pracownia, w której jesteśmy, pracownia Dłużniewskich, Emilii i nieżyjącego już Andrzeja, to niezwykły dokument ostatnich dziesięcioleci. W tej pracowni jest mnóstwo prac, zdjęć, przedmiotów niosących pamięć doświadczeń artystycznych. To, co tutaj się znajduje, oferuje nam niezwykłą lekcję historii sztuki. Niezwykłą, bo mamy do niej dostęp jakby od tyłu, kuchennymi drzwiami. Mamy tutaj wgląd w to, z czego powstawała sztuka Dłużniewskich, jakie były jej powody, jakie zainteresowania kryły się za pracami, które teraz możemy oglądać w różnych muzeach, o których możemy czytać w podręcznikach. Kiedy zaczęła się historia tej pracowni? Od kiedy zaczęły powstawać tutaj prace Twoje i Andrzeja? Tu się cofamy do 68-9 roku, kiedy dowiedzieliśmy się od jednego z profesorów o tym adresie. To by długo mówić, że on tu kiedyś mieszkał i że są strychy wolne. I właściwie teraz się tak mówi fajnie, fajnie, ale w tym czasie załatwianie pozwoleń, zgody lokatorów, gehenna biurokratyczna, przez którą przeszliśmy, no i podstawowa rzecz, Andrzej 68 dyplom zrobił, ja w 70 bez forsy, a to było robione na nasz koszt. Mimo że miasto robiło dachy i jak zobaczyliśmy czarną, ciemną dziurę z gołębiami, z dziurami w dachu, ale oczami wyobraźni zobaczyliśmy, że przestrzeń jest ładna, proporcje bardzo fajne i że jakoś damy radę. No jak widać daliśmy, ale trwało to lata. I nawet już jak okna były, no to już było sukces lukarny, bo światło, bo woda, instalacje wszystkie na nasz koszt, nie było jeszcze ogrzewania, nie było podłogi, ale już można było troszeczkę się rozgęścić z naszego mieszkania na Piwnej małego, bo jeden pokój z kuchnią. Tam już i ja robiłam tkaniny, więc już była forsa na ten. Andrzej zaczął w 70 roku, asystentem został w akademii, więc z pensyjką wiadomo jaką, a tkaniny na te czasy przynosiły więc tu robiłam tkaniny, już właściwie stale. I była z tego i sukcesywnie robiło się światło, instalacje, no to normalna jak budowa, jeszcze nie było podłogi, stała rama tkacka i powstawały tkaniny, które właśnie, jak mówię, bardzo, bardzo się cieszyły wtedy, to był w ogóle dobry czas. A na akademii dodatkową specjalizację wzięłam. Takie były, że ktoś wybierał grafikę, ja tkaninę, bo jakoś tak. I bardzo zresztą polubiłam to, a jeszcze dodatkowo było to po prostu forsa, pożyczało się, bo to nie to, że od razu, prawda, ale na wystawę zresztą miałam w Muzeum w Łodzi. Rama, na której robiłaś tkaniny, była usytuowana w miejscu, gdzie teraz wisi praca Pajka i zdjęcie Boysa. Tak. Tak, i były zabawne sytuacje, że jak tak do połowy, albo już najlepiej, cały był gotowy gobelin, to rozpędzały się, wtedy były dwa koty, ale głównie celował w tym taki kot nasz Kaddafi, nieznośny zupełnie. Rozpęd brał i się wspinał na to, ponieważ nie były to gładziutkie gobeliny i jaka rasy czy coś, tylko raczej fakturowe, mocno fakturowe. Także szkód wielkich nie robił, bo się wspinał, potem odpadał
I ten, była zabawa, bardzo lubiła. A w ogóle buszowały w Sizalu, czy w ogóle materiał, który leżał na podłodze, bo to było ślizganie się, zabawy, ciągnięcie tych sznurków po całym czasem, po całej pracowni. Ile było kotów w tej pracowni? Bo jednego kota znamy z opowiadań w odlocie Andrzeja. Tam się często pojawia czarny kot Psiapucha. Siapucha. A był przedtem August. Na zdjęciu mamy tutaj portret Augusta. Potem była podrzucona kotka Zuzia, Zuzia, ktoś pod drzwi nam podrzucił, wiedząc, że ten. I Psiapucha, którą Kajetan znalazł, była wtedy Zuzia właśnie tak, już starsza kotka. I Psiapuchę małą Kajetan wziął z podwórka, zapchloną, bidną taką, wyglądała bardzo marnie, malutka, żeby tylko zjadła coś, odżywiła się i że pójdzie sobie. Ale została na 26 lat. Widzieliśmy sporo zdjęć z kotami na stole między innymi. Tym stole, o którym często wspominasz, że był świadkiem tylu wydarzeń niezwykłych. Tylu rozmów, co się ten stół nasłuchał. I ciekawych, i może mniej ciekawych, ale przeważnie ciekawych. I koty, tak, jeszcze jak nie było żarówek energooszczędnych i niegrzejących, to tutaj bywało, że koty dwa sobie grzały się. Myśmy siedzieli ze znajomym, kolacja czy ten, a tutaj koty. Absolutnie było to święte krowy jakby, święte koty. Tutaj po wypadku Andrzeja wykonywał on serię geonautów. Tutaj powstawały burleski, które robiliście razem. Tutaj też jeszcze przed wypadkiem Andrzeja powstawała seria neonów, chyba ostatnia praca, którą zrobił przed wypadkiem. Tu powstawały obrazy, nie tylko te metr na metr, ale również te większych formatów. To trochę niewiarygodne, bo jednak ta przestrzeń teraz wypełniona tak szczelnie i na co chciałam zwrócić uwagę, wypełniona głównie śladami po Andrzeju. To tutaj bardzo zminimalizowałaś na ścianach swoją obecność. No, to tak naturalnie wyszło. Nic to po prostu tak, że wszystko się układało, życie i to nie, i tak jest, ohoho. Są różne moje. Kiedy się przebywało w tej pracowni, prowadziło rozmowy, to właściwie trudno było czasami zgadnąć, co jest pomysłem Andrzeja, a co jest pomysłem Małgorzaty. Dlatego, że oni jednak różne rzeczy wymyślali razem. I to, co tu krążyło, ten absurd, ta wrażliwość, ten słuch językowy, to właściwie było coś, co się odbywało między nimi również. W związku z tym ja czasami mam takie poczucie, że z żalem, że Małgorzata się wycofywała z autorstwa wielu rzeczy i jakby starała się nie przeszkadzać w karierze Andrzeja, jeżeli można tak powiedzieć, bo w tamtych czasach, w latach 70. nikt nie mówił o karierze. Ale bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy uwzględniali jej udział w życiu i w twórczości Andrzeja, bo mogłoby Andrzeja nie być w takiej formie, w sensie Andrzeja artysty w takiej formie, gdyby nie Małgorzata. Ta pracownia też nie była takim terytorium zamkniętym. Nie. Tu się toczyło życie towarzyskie, życie artystyczne. Bywało wielu znakomitych artystów, takich, z którymi byliście zaprzyjaźnieni, jak Włodzimierz Borowski, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Gostomski. Przyjeżdżali znakomici artyści spoza Polski, jak chociażby Lawrence Weiner.
i mamy tutaj ślady też na ścianach różnych przyjaźni artystycznych w postaci pracy Weinera, w postaci pracy Nam June Paika. Ale też tutaj chciałam podkreślić, że przestrzeń tej pracowni była też przestrzenią taką żywą, z tego co zdążyliśmy poznać z relacji różnych osób, przestrzenią, w której nie tyle, że się artyści spotykali, ale gdzie miała miejsce bardzo taka dynamiczna, powiedziałabym, wymiana różnych poglądów no niekoniecznie tylko związanych ze sztuką, powiedziałabym, że może szeroko z kulturą, ale też z codziennością, z historią, która się toczyła za murami tej pracowni dosyć burzliwie. Gdy Andrzej był na International Künstler Gremium w Niemczech, spotkał się pierwszy raz z Pajkiem, z Nam June Pajkiem, i on robił, Pajk, zdjęcia polaroidem uczestnikom tego gremium. Jak zrobił Andrzejowi, wręczał mu polaroid z portretem Andrzeja, to Andrzej powiedział, że stary, w tym polaroidzie jest niezwykła rzecz, moralna fotografia, nawet użył tego, że to jest coś z moralnością, bo się nie można manipulować negatywem, że jest to jednorazowy taki gest piękny. No i Pajk się szalenie, bardzo mu się to podobało, mówi: stary, to ja robię tylu już robiłem zdjęcia właśnie takie, pierwszy raz słyszę, a oto mi właśnie od ciebie tą ideę moją, żeś docenił, czy tam odkrył. O to mi właśnie chodziło. Minęły potem jakiś czas i spotkał Andrzej, czy chyba tak, już nie wiem, czy z jakiej okazji, Pajka i zaprosił go, żeby coś pokazał u nas na Piwnej. On powiedział, że bardzo chętnie, że w ogóle jakoś polubili się chyba z tego, co można było wnioskować, tylko mówi, jest pewien szkopuł, że wolałbym nie mieć stempla komunistycznego kraju w moim południowo-koreańskim paszporcie. Jeżeli miałabym sytuować Andrzeja Dłużniewskiego w takiej geografii sztuki polskiej, to właśnie nie znajduję dla niego miejsca, w które można by go wpasować. Bo on był bardzo osobnym artystą, bardzo osobnym. Może w sposobie myślenia najbliższy fluxusowcom i rzeczywiście z nimi związany nie tylko mentalnie, ale również współpracą, bo jednak współpracował z wieloma twórcami fluxusu na różnych etapach swojego życia. Ale przede wszystkim ze względu na pewnego rodzaju taki esprit, nazwijmy to poczuciem absurdu, czy arystokratyzmu ducha, bo to są dwie cechy, przy pomocy których najłatwiej jest go określić, które wykraczały poza taki polski dupościsk. Bo ta tak zwana awangarda, czyli neoawangarda, z którymi Małgorzata i Andrzej w zasadzie byli zakolegowani, nie zaprzyjaźnieni. Może na pewnych etapach z poszczególnymi przedstawicielami, najbardziej chyba z Włodkiem Borowskim na pewnym etapie się przyjaźnili, ale z Włodkiem się nie dało przyjaźnić za długo, więc to siłą rzeczy uległo zanikowi. Ale od początku właściwie było widać taki jakby dystans związany z pewnego rodzaju nadświadomością. Andrzej był bardzo przenikliwy i oczywiście bardzo łatwo potrafił wytropić bzdury, płycizny w wypowiedziach bardzo wielu osób z tego środowiska. Nie chcę powiedzieć, że się stawiał ponad nimi, ale dystansował się. I
mnie się wydaje, że ja to bardzo ceniłam. Ja to bardzo ceniłam, bo on też nie zostawiał suchej nitki na nikim, włącznie ze mną, z moim wymądrzaniem się, ze sobą samym również, bo on miał też dystans do tego, co robił. W jakiś sposób umiał znaleźć do tego cudzysłów, cokolwiek robił. Ale przecież to, co tutaj jest, co jeszcze zostało, to są właściwie ślady jego sposobu, jego myślenia. Manuel Shriver powstał w ten sposób, że dostaliśmy katalog, któregoś razu przysłano nam Ami Kantoren, brytyjski artysta. Siedzieliśmy przy stole. Andrzej wziął miskę, żeby zacząć robić kluski kładzione, a ja, przeglądając ten katalog, czytałam i on opisywał o synku swoim, Manuelu małym, który rozbija jakieś tam naczynia czy ten. I Amika na prace polegały na tym, w skrócie dużym, że składał te skorupy w różne konfiguracje, zlepiał naczynia, jakieś powstawały absurdalne. W tym momencie, jak Andrzej tą miskę już tam chciał sypać mąkę czy coś, to ona pękła na równe dwie części. I nazwał to Manuel Shriver a propos pracy i tego katalogu, więc zupełna koincydencja prześmieszna. Gdzieś żeśmy wychodzili, potem nalepiliśmy to na płytkę i powiesiliśmy na ścianie. Po powrocie patrzymy, rozbita ta na drobne kawałki. Więc już zamknęła się jakby kompletny przypadek i właściwie zbieg okoliczności. Powstała z tego rzeka Manuela, jakby dokładnie to, co ten Ami Kantoren robi. Po jakimś czasie druga taką miskę mieliśmy i przypadek też zupełny na dwie równe i powstała, ponieważ to było powstała też taka rzeka i 2 sierpnia Andrzej zrobił tytuł 1987 roku. A intelektualizm Andrzeja jest w dodatku bardzo odmienny od takiego właściwego, często konceptualizmu, takiego wykoncypowanego dyskursu. Prawda? On operuje językiem niesłychanie prostym, wszystko jedno, czy to będzie język werbalny, czy to będzie język wizualny. Natomiast wszystko jest zawarte w jakimś takim jednym błysku, prawda? Jednym pomyśle, jednym słowem. No, najbardziej zdumiewający jest ten pisarski napęd, którego Andrzej wtedy dostał, i książka Odlot, która jest z jednej strony właściwie bardzo bliska tego rodzaju intelektualizmowi i tego rodzaju poczucia humoru, jakie Andrzeja cechowały i które dla mnie są tymi 2 takimi cechami, które go bardzo silnie odróżniają od takiej rzeszy artystycznej, nazwijmy to, czy świata artystycznego polskiego. To jest to pisanie, które no wiadomo, że też czasami się nie udawało, i dla mnie historia o tym, że on pisał wypisanym długopisem, raz usłyszana, jest niezapomniana, ale okazało się, że można to było odzyskać. Andrzej czytał nam tutaj fragmenty swoich książek. Czasami były takie wieczory, kiedy takie krótsze kawałki. Pamiętam taki kawałek o kozie, która jadła mleczne szkło. To kompletnie absurdalne, prawda? Ale to był sposób myślenia Andrzeja. Ja wielokrotnie biję się w piersi, publicznie również, że nigdy nic nie napisałam o twórczości Andrzeja, bo miałam poczucie, że nikt lepiej od niego nie jest w stanie ująć tego, jak on myśli. I to jest taki mój ból, że
Znaczy w tym momencie się przyznaję do swojej bezradności jako krytyka, że nie umiałam znaleźć języka, a przy pomocy którego dotknę istoty twórczości Andrzeja Dłużyńskiego, bo mogłabym opisywać dzieła, ale to byłoby, kompletnie by się rozminęło z ich istotą. Więc dlatego wracając do książek, mówię, że jego talent pisarski związany z tym, że on czuł słowo. Również dlatego, że oczywiście był zanurzony w tym konceptualnym myśleniu i każde zdanie, dźwięk słowa, no podwójny różowy pieprz, kurz na muszli. Przecież to była glosolaliczna poezja, prawda? To są zdania Andrzeja. I jeżeli się nie ma wyobraźni, to człowiek nie rozumie, o co chodzi. Podwójny różowy pieprz z roku 80. Polegała koncepcja Andrzeja na tym, że uważał, że jest A i B przeważnie, jak się o czymś mówi. Więc on postanowił, żeby wzmocnić jakby przekaz, to A i A w tym wypadku. I różny cykl powstał z tego, ilustrowany, no trudno to nazwać, zdjęciami. Akurat ta praca polega na tym, że byliśmy no, w 80 albo i wcześniej, ale nie wiem, zrobił to w 80, czyli wszystko jedno, powiedzmy w tym czasie, w Brwinowie. Ktoś miał aparat, co teraz się wydaje dziwną rzeczą, bo wszyscy mają, ale wtedy to było, jak ktoś miał przy sobie aparat fotograficzny, to nie było takie wcale łatwe, znaczy i częste. I zauważyliśmy Chrystusika przybitego, widocznie spadł z krzyża, prawdopodobnie leżał na trawie i ktoś przybił go do sztachet płotu. Czyli taki antykrzyż, jak gdyby. I to zdjęcie zrobił, o ile pamiętam, chyba Tomek Osiński z aparatem był wtedy, czy któryś z nas, ale myśmy nie, to chyba Tomek. No i Andrzej potem to zdjęcie użył, powtórzenie tej, że to i to samo. A podwójny różowy pieprz, jak pytali ludzie, dlaczego ten tytuł tego cyklu, to mówił, że to jest pieprz intelektualny, pieprz do mózgu. A że bywa czarny, bywa biały, to czemu nie różowy? Jeszcze wtedy różowego, teraz jest i różowy, ten prawdziwy pieprz. Pieprz do mózgu, żeby poruszyć, tak jak przyprawa daje smak potrawie, tak ten pieprz poruszyć miał mózg i porusza niektórym oczywiście, tym, co w ogóle cokolwiek porusza. Kolejny z cyklu Podwójny różowy pieprz, dedykowany Gostomskiemu, ponieważ ta czcionka używana była przez Gostomskiego w jakiejś pracy i Andrzej, dlatego jest ta dedykacja, że tutaj, prawda, w każdej było to coś, to i jest jako tylko taka nawiązanie do Zbyszka. A co widać, no to widać, prawda? Dlatego można powiedzieć, że troszkę jest to pornograficzne. W latach 70. w tej pracowni powstawały Twoje tkaniny. Andrzeja prace, które kojarzymy, tak mówiąc w uproszczeniu, z konceptualizmem. W latach 80. tutaj powstawały wielkie prace Andrzeja. To jest zupełnie niewiarygodne. W tej mojej pracowni powstał obszar żeński, obraz szerokości 2 metrów, długości niespełna 7 metrów. Tutaj powstawały też inne bardzo duże obrazy, w których rozpoczął on tą swoją grę znaczeń pomiędzy sensem słów, ich rodzajem gramatycznym w różnych językach i przypisanym im kolorem. Obszar żeński
bardzo złożona praca i technicznie, i w czasie, bo zaczęło się od szukania płótna. W tych czasach było jedna z niewielu dostępnych rzeczy, jakich nic nie było, ale płótno było na szczęście dla malarskiej, w ogóle płótno len. Więc szukaliśmy płótna o szerokości 2 metrów. I udało się w Żerardowie jakoś tam załatwić dość, że właśnie ono ma, to ważne były wymiary. Umyślił sobie zrobienie obszaru żeńskiego, czyli składającego się obrazu z tylko rzeczowników żeńskich. Wypisał różne, które mu do głowy przychodziły na ten, i proces zaczął się na tym stole. Zwój, który ma 6, a tutaj przeszło 6 metrów. Technicznie wyglądało to, ponieważ to była benedyktyńska właściwie praca, bo robił to przez 2,5 roku, oczywiście nie codziennie, ale rozwijanie nas tuby tego płótna na stole. Był powiększony, o ile tak była płyta tutaj położona pleksji, więc tu leżała tuba, rozwijał 2 metry ma ten, więc cały zajmował ten obszar i robił najpierw linię ołówkiem. To brzmi dzisiaj nieprawdopodobnie, bo teraz by się zrobiło to za pomocą różnych druków i ale zresztą tutaj zależało mu, żeby to było pisane, więc troszkę jak ikona, jak dosłownie jest pisane. Linię ołówkiem na płótnie, ile dało się na tym. Potem wycięte oczywiście przedtem literki z tektury, obrysowywane już na tych liniach. Każde słowo literami przekładał, obrysowywał ołówkiem. Potem obrysowywanie grafionem, a grafion też narzędzie już chyba zupełnie myślę, że nieużywane, polega na tym, że się ustalało grubość. Tu się pędzelkiem czy jakimś tam patyczkiem farba i obrysowywanie po konturze narysowanym ołówkiem każdej litery. I jeszcze używał, potem to było świetny wynalazek, ale przedtem krzywika do liter, które zresztą to jest, użył ulubionej przez siebie czcionki Antykwy, więc tutaj są i szeryfy, i te okrągłości, powiedzmy. Potem znakomite, żeśmy gdzieś za granicą, jakby się udało wyjechać, kupili taką rzecz, która pamięć kształtu, jak śmieliśmy się, zachowuje. Więc to bardzo było i tym grafionem. Potem pędzlem, już jak był obrys z każdej litery, wypełnianie pędzelkiem. I tak powstał obszar żeński. Tak się starał. Nie jest to może konsekwentne, ale że te słowa ogólne, jak całość, takie dotyczące, powiedzmy, kosmosu, czy ogólniejsze, do środka jest, powiedzmy, data, atmosfera, głębokość, gwiazda, wielkość, era, i one są mniej więcej dookoła. Czym bliżej do środka, tym są takie, nazwijmy to bardziej może przedmiotowe, ale no jak czaszka, szczęka, dłoń, łękotka, pięta. Bardzo atrakcyjne były sól, na przykład kończące się nie na a, jak w polszczyźnie przede wszystkim, no przeważnie rzeczowniki żeńskie końcówki mają a. To były tak jak miłość, przyjaźń, jaźń, dobroć. Zabawna była historia i zabawna, właściwie zabawna, bo jest sutka.
Sutka. I na wystawie, już nie pamiętam, ale chyba w Kordegardzie, jak on wisiał, ktoś, kto bardzo jakoś tak wczytał się, stał i raptem mówi: słuchaj, ale przecież sutka to nie sutka, to jest sutek. I się zaczęła cała afera z sutką, bo nawet ktoś napisał, sprawdzane było, Andrzej wtedy już nie widział. I jak się całe rozważania na temat czy sutka, czy sutek, wreszcie było, że to jest oboczny, zdaje się to się nazywa, nie jestem pewna, ale że może być i to, i to, i to jest prawidłowa i sutka, i sutek. No więc Andrzej postanowił, że trzeba będzie po jakimś czasie, to było po jakimś czasie, po to już się skończyła wystawa, już obraz wrócił zwinięty w rulon do domu i w pracowni tutejśmy rozwijali i Andrzej mówi, trzeba szukać, gdzie jest, gdzie ten sutek, w którym miejscu wypada na tym płótnie. I postanowił zrobić tak jakby stempelek czerwony. Sutki jest na obrazie ek na czerwono. W tych grach słownych Andrzeja, w tym bawieniu się właśnie rodzajami żeński, męski, nijaki, dopasowywanie do tego kolorów, oczywiście kolorów podstawowych, tych 3 barw podstawowych, które z niczego nie dają się zrobić, one są, prawda? Inne dają się zrobić dopiero z połączenia ich. W tym jest coś z ducha takiego zaprzeczenia semiotycznego, które wtedy chodziło po głowie różnym ludziom, którzy w latach zwłaszcza 60., 70. dali się urzec takiej, tak jak Poremski, takiej chorobie semiotycznej. Natomiast to, co charakteryzowało Andrzeja, to jest to, że znowu właśnie to nie jest brnięcie w jakieś takie zawiłe dyskursy, tylko zadawanie zupełnie elementarnych pytań. To jest cudowne, prawda? Troszkę tak jak dzieci, które potrafią postawić pytanie o coś absolutnie fundamentalnego, co wydaje nam się tak oczywiste, że nie ma o co pytać, ale tymczasem można o to pytać. Można o to pytać. I właśnie ta zdolność pytania, dlaczego? A dlaczego nie można inaczej? Dlaczego fajka to musi być fajka? No, żeby, oczywiście obraz jest znacznie wcześniejszy, ale to jest trochę z tego ducha, właśnie bardziej z ducha surrealistycznego niż z ducha semiotycznego. Takie zaprzeczenie oczywistości, to znaczy taka zdolność wyzwolenia się z takich zupełnie oczywistych zdań czy oczywistych stwierdzeń, że dlaczego, a tak jest? Nie, a może być zupełnie inaczej. I jakby szukając dlatego jakiejś może takiej płaszczyzny teoretycznej, no to znowu sięgając, ale naprawdę bardzo malutko, po terminologię semiotyczną, dla semiotyków, prawda, relacja pomiędzy znaczącym a znaczonym była stabilna. To znaczy to, a nie co innego. Natomiast dla Andrzeja ta relacja pomiędzy znaczącym a znaczonym, już może też wracając do tej fajki, właśnie była płynna. Można było to budować w różne sposoby i na różne sposoby przerzucać i przekształcać i bawić się tym. Bo w tym jeszcze jest ten cudowny element zabawy, właśnie takiego dowcipu, który znowu Andrzeja wyróżnia niesłychanie na tle polskiego poczucia humoru, prawda? W nim nie ma nic z kawalarstwa, z opowiadania dowcipasów. Nie, to jest właśnie taka bardzo cienka zabawa, ale zabawa na ogół polegająca na zaprzeczeniu właśnie czegoś oczywistego. Czy poszukiwaniu czegoś, co, no tak jak, prawda, historia z sutkiem, czy jest rodzaju żeńskiego, czy jest rodzaju męskiego, drobiazg, ale w tym się kondensuje taka właśnie semiotyczna przewrotność i takie cudowne poczucie humoru. Wpadł na pomysł, żeby robić, jeżdżąc po Polsce czy za granicą, pomniki od tyłu. I po prostu aparat przeważnie mieliśmy ze sobą, jak się jeździło gdzieś. I zabawne nieraz historie były, bo się zaczają gdzieś tam w
krzakach, bo w różnych przecież, a tu na rondzie, to pamiętam, było gdzieś w Kole, czy Jan z Kolna zaczajał się czasami jeszcze i robił, pstrykał z tyłu. A jeszcze tak przypomina mi się teraz, jak tutaj niedaleko w zamku Voltaire. Jest taka ładna zresztą bardzo rzeźba Voltaire'a, jak się wchodzi do restauracji zamkowej. I on stoi w kącie, tak w narożniku. I wchodzimy, a to masę lat temu, ale już był oczywiście ochroniarz tam, mówi, Andrzej tam się chce wcisnąć w ten kąt, żeby go od tyłu tego Voltaire'a zajść, a facet mówi, panie, co pan nie widzi, że to nie przód pomnika? Więc coś żeśmy zabejtlowali, Andrzej mówi, no nie, bo tak właśnie tu mi zależy na ujęciu, ten się śmiał. Mówi, bo to co pan z tyłu? Nie widzi pan? Także to były takie różne związane z tym. Mi się namnożyło tego strasznie dużo. Całe są 400 przeszło sztuk tych pomników. Teraz dojście to będzie żmudna robota dla kogoś, a niektóre są oczywiście rozpoznawalne. Tak jak ten na przykład użyty jak do obrazu Krasiński. 3 wybrał do zobrazowania na płótnie, żeby przedstawić ich. Jest Krasiński. Polskie ma, to na obrazie widać oczywiście, polskie słońce, to jest to słońce, czyli słońce jest zielone, zgodnie z jego arbitralnie przyjętą reprezentacją koloru do niejakiego rodzaju jest to słońce, więc obramowanie jest to niebo też zielone. Potem jest Goethe Schiller, czyli jest Die Sonne w niemieckim, to jest ona, czyli niebieskie słońce, i Voltaire, czyli jest Le Soleil, słońce czerwone, i niebo, le ciel, też czerwone. Wyglądało to technicznie tak, że ponieważ były właśnie na slajdach, to rzucało się na ścianę, podkładało obraz. Wtedy żeśmy z Maćkiem Sawickim, który w tym czasie pomagał mi malowanie tych obrazów. Bardzo to był właściwie mało skomplikowany bo się rzutnikiem rzucało slajd na ścianę, obrys pomnika i oczywiście potem one są czarne, no bo sylweta tylko z tyłu i obramowanie i słońce w danym odpowiednim kolorze do osoby czy osób w wypadku Schillera, Goethego. A chciał Andrzej na szarym płótnie, żeby było tak jak w innych obrazach, które robił z tego cyklu, nazwijmy to. On nie mówił cykle, ale ten problem, który w ten sposób był, te całe pciowe rozważania i to było, bo w różnej formie były i obrazy i nazwijmy to instalacje jak rzeźby, tak niebo, ziemia, dom i to. Ale tutaj po prostu sobie przypomniał o tym i chciał w ten sposób w 3 reprezentantów znalazł. Taki rodzaj działania, który też wydaje się pozornie być w poprzek konceptualizmu, który jest jak najdalszy od rzeczy, prawda, od przedmiotów, od wytwarzania przedmiotów, prawda, od takiego rękodzielniczego tworzenia. To są właśnie geonauci. Ja wiem, że geonauci byli bardzo dobrym pomysłem, także terapeutycznym, ale efekt jest zupełnie rewelacyjny i to, że tylu, szczęśliwie kilka sztuk mam i one towarzyszą na co dzień, bo siedzą na biurku w różnych miejscach i myślę, że mi bardzo pomagają. Myślę, że to także bardzo właśnie ta manualność, ten dotyk wosku, który jest ciepły wtedy, kiedy się go jakiś czas trzyma w dłoniach, jest czymś niesłychanie cielesnym. To jest chyba najbardziej cielesne tworzywo, mające zresztą fantastyczną, zupełnie taką symboliczną
symboliczną nośność. Otóż, no i oczywiście to takie jakieś zwieńczenie całej tej historii z geonautami, że te figurki stały się nagrodą, którą wręcza się osobom szczególnie zasłużonym na rzecz funkcjonowania, społecznego funkcjonowania ludzi niedowidzących czy niewidzących. No nie mogło to się jakby piękniej zamknąć czy zwieńczyć. Po wypadku koledzy z rzeźby sprzed lat, bo studiował na rzeźbie, bardzo ładny gest zrobili, że przynieśli wosk rzeźbiarski. Andrzej nigdy nie miał z tym do czynienia i powiedzieli, jak to robić, bo to jest normalny wosk pszczeli, dodaje się do tego kalafonii, na ciepło miesza, nie gotując, wychodzi taka masa plastyczna. W zależności czy jest ciepło, czy zimno, to jest ważne, bo w rękach się oczywiście ociepla i zaczął sobie lepić spokojnie z tego. Ja oczywiście to przygotowałam, to się wylewa na zimną wodę i potem wyciska się te resztki wody. Usiadł tutaj vis-a-vis na kanapie i zaczął sobie robić tych ludzików z wosku. Wyglądają, są kruche bardzo i nietrwałe. I potem do odlewu poszli. Pierwsza partia kilkunastu do akademii, na Wydział Rzeźby. Właśnie ci koledzy tam są profesorami, odlali, nawet zawstydzali studentów, że patrzcie, niewidomy robi takie, zachwyciło ich to, że wyczucie proporcji ruchu i byli i studentów, jak odbierałam już odlewy to wysypał i mi mówi, że patrzcie, niewidomy robi takie tawy, jakie gnioty, no ale to tak anegdotycznie zawstydził studentów. Po czym, jak przychodzili ludzie, to mówili wszyscy, że jaki ruch, jakie proporcje i ten. No i tak się rozochodził, że lata całe to, siedząc na kanapie oczywiście, i czy słuchał muzyki, czy jak rozmawiał z ludźmi, to sobie lepił to. Obsiadali tutaj różne, osadzało się, bo one bardzo, właśnie mówię, delikatne, woskowe, więc obsiadły na różnych przedmiotach, na radio, na tym się usadzało ich. I potem jak były większe partie, to woziło się do Orońska, do odlewni. To powstawało tego w ciągu, tak jak myślę, wypadek miał w 97 pod koniec, pierwsze miesiące okropne, więc nie te, ale tak 98 i 9 lepił. Odwoziło się partiami w lecie przeważnie, bo żeby oni wtedy nie są krusi. No i tak powstawały ilości niepoliczalne. Nazwał ich geonautami. Opisał w książce Odlot 2 opowiadania poświęcone geonautom, że są to z innej planety, dlatego z innych galaktyk ludziki, które przyleciały z krótką wizytą. I tak to najpierw byli tacy bez niczego w rękach, potem się to w wyobraźni posiadacze myśmy nazywali, krawędziacy, czyli ci. 2 zostało nieodlanych. No i na wystawie w Kordegardzie chyba było najwięcej. W 2000, nie pamiętam, to się działo ich dużo rzeczywiście, 800 chyba, o ile pamiętam. Tacy, którzy nic nie mają, siedzą sobie tylko, lub Andrzej nazywał posiadacze, na przykład z kulką i z patykiem jakimś. Potem taki na przykład z jakimiś, akurat tu 2 jest, tak się też zdarzało. Jeden ma trąbkę, drugi ma jakiś bębenek czy coś takiego. O, to z kulką to już był, a z miską na przykład taki osobnik, który coś tam sobie
No więc była taka historia kiedyś zabawnych takich, że jak przykrywano studnię w zamku ujazdowskim na dziedzińcu szybą, bardzo głęboka tam ileś, nie wiem ile metrów, ale jest to na skarpie, więc jest cholernie głęboka, to jeden był bez nogi, geonauta. To właśnie mówię, że może w transporcie do Oreńska mu musiała ta krucha woskowa nóżka odpaść i razem jeszcze z panem Wojtkiem Krukowskim, Andrzej, ten byliśmy akurat, chyba urządzał wtedy wystawę i ten jeden, nie wiem czy Andrzej miał, wpadł na pomysł, żeby wrzucić, okazja jedyna niepowtarzalna, że ta studnia jeszcze nie była, to co mówię, tą taflą, która przykryta, i wrzuciliśmy tego beznogiego, leciał, chlup. Andrzej oczywiście nie widział, więc usłyszał to chlupanie, ale to ileś tam metrów leciał. I dlaczego o tym mówię? Bo Andrzej mówi, tak się zadumał i mówi, to tak jak archeolodzy po latach 100, 200 będą tam badać te podziemia zamku, studnie, wyciągną takiego ludzika, powiedzą, cholera, jaka rzeźbka z epoki brązu. A jeszcze była taka dobra historia z tych zabawniejszych, że w zamku jak stali na tym kubie dużym dosyć dookoła ci krawędziacy, byli przylepieni, tylko nie chcieliśmy lepić klejem, żeby potem pupy, no nie byłoby to czyszczenie i więc na tak zwany blutak, taki jak plastelina, jak coś. Ja ustawiałam ich tam, tych na krawędzi, bo żeby nie gibali się i żeby byli tak troszkę umocowani. No i któregoś razu przychodzimy i pani pilnująca mówi, proszę państwa, przepraszam, ale co było? Ja naprawdę nie mogłam, więc mówię, co się stało? No wszedł jakiś facet, ponieważ ten kup był na wysokości średnio takiego wysokiego, na wysokości ust głowy, to podszedł jakiś pan, ona tam niby pilnowała i zanim ja się zorientowałam, to chapnął go w zęby i zaczął uciekać. Dosyć starsza pani mówi, ja nie mogłam gonić. Andrzej się tak zaczął śmiać, bardzo dobrze, że się nie udławił. No więc w ten sposób zginął jeden, nie wiadomo co, gdzie się W 1964 roku Andrzej zrobił kolaż ludzika, nazwał ludzik K, figurant, potem tak się dodało to. I wisiał sobie ten ludzik, wisiał długo w pracowni. Po latach wielu, tu właśnie tak wyglądał z tapety wycięty, dość prosty ludzik. Po wielu latach, jak już Andrzej nie widział, to ponieważ miał go w pamięci, w wyobraźni, postanowił użyć go do cyklu nazwanego burleski. Jako takiego figuranta, aktora, który przybiera różne na siebie role w sytuacjach różnych. Powieliliśmy. Najpierw ja próbowałam wyciąć, powiększony został, powielony na różnych materiałach. Potem się wycinało już ploterem, żeby ułatwić multiplikację jego. Z różnych materiałów, głównie papiery, ale kolorowe, kartony, kalki z kartonów różnego rodzaju. I powielany przybierał na siebie różne właśnie funkcje, jak właśnie mówię, jak aktor, Powstało tych burlesek dużo, zresztą jeszcze po śmierci Andrzeja, ponieważ to była i zabawa, oczywiście Andrzej głównie wymyślał sytuacje, potemśmy razem wymyślali. Tytuły były bardzo istotne i opisujące tą sytuację, prawda, w której się ten figurant maski różne przybierał. Jedną z takich pierwszych był Mały Habsburg wśród Hohenzollernów. Mały Habsburg wśród Hohenzollernów. Tutaj się malutki wpasował, wielkoludy Hohenzollernów.
nawiązanie różnych funkcji, różnych teatralnych właściwie polegało na odwołaniu się do literatury, jak burleska, która jest formą żartobliwą, przeważnie taką lekką żartobliwą w literaturze, ale czy teatralną. Czasami były to poważne, przeważnie żartobliwe, nawiązujące właśnie i do sytuacji artystycznych, do historii sztuki, do w ogóle historii, odnośnie nawet biblijne, jak na przykład Zuzanna i starcy, słynne przedstawienie, tylko tutaj było zrobione w ten sposób, że zresztą znalazłam, bo to, że Andrzejśmy rozmawiali na temat jak ożywić ich, powiedzmy, tych aktorów, to tutaj Andrzej mi opisywał, jak sobie wyobraża, a ja mu potem musiałam powiedzieć, co robię fizycznie jako przedstawienie plastyczne. Oczywiście on tego figuranta cały czas miał w oczach, bo pamiętał świetnie. Natomiast jak ubierałam dosłownie nieraz w różne maski, w różne ubrania, jak ślepcy, na przykład według Bruegla. Wyginanie, bo on jest bardzo taki statyczny i hieratyczny, nieruchomy, a robiło się różne przekształcenia, więc na przykład w Zuzannie i starcach jest 2 starców. Z papieru, pamiętam, taki znalazłam pomarszczony papier sam ten, więc oni są wykręceni z tego pomarszczonego, Zuzanny nie ma, więc oni się nachylają tylko, a tej Zuzanny nie ma. Jak wejście gladiatorów według Fucika, no to tutaj absolutnie pohulałam i opowiadałam Andrzejowi, że robię bardzo kolorowych tych, nacinanie lekkie, jedną nogę wystawia, ten gladiatorzy, ruchy te na ile było możliwe, prawda, że tylko nacięta ręka, więc wyciąga, czy potem maskarada, no to już tautologia pewna, bo nie dość, że on jest figurantem i on przybiera na siebie różne role, to jeszcze nie mają maski, a maski są wycięte znowu z przedstawień w malarstwie. I na końcu robione odwołujące się do sytuacji galeryjnych, muzealnych, że wielbiciele sztuki, i polegało to na tym, że złoty kwadrat na ścianie wisi i ci wielbiciele, tak jak złotego cielca, prawda, wielbią nie tyle sztukę, co wartość. I takie żartobliwe różne sytuacje, w których oni biorą udział. Ale ta pracownia też wiąże się z pracami, które znajdują się gdzie indziej. Historia Wenus Kozienickiej to historia kręgów, które przez wiele lat były przechowywane w tej pracowni. Tak, przechowywane w marynarce, w kieszeni, potem w pudełku. Cała opowieść jest, zresztą opisał Andrzej to w bardzo dobry sposób w zbiorze opowiadań Odlot. Wenus Kozienicka, obiekt, przy którym znajduje się, to jest praca Andrzeja Dłużniewskiego z 2000 roku, ale w zasadzie ona została rozpoczęta jeszcze 20 lat wcześniej albo jeszcze dalej, kiedy Andrzej Dłużniewski jako student Akademii Sztuk Pięknych był na plenerze w Kozienicach. I przechodząc po piaszczystym pagórku, który, że tak powiem, został rozerwany przez maszyny, które robiły drogę, znalazł 2 kręgi z ludzkiego kręgosłupa. Schował to do pudełka po cygarach i po jakimś czasie wyciągnął te kręgi i udał się do antropologa, który stwierdził, że to są kręgi ludzkie, którym były w kręgosłupie młodej dziewczyny, która prawdopodobnie została pochowana w 30 latach na cmentarzu żydowskim. I w czasie kładzenia drogi ten teren został przez przypadek rozgrzebany. I Andrzej chciał po prostu z tą sytuacją w jakiś sposób z honorem
i z jakimś ważnym dla jego życia, czyli spacerze po kulturze, po sztuce, po pewnych skojarzeniach, to chciał to skończyć. No i wpadł na pomysł, żeby powstał taki obiekt Wenus Kozienicka, czyli ten marmurowy obiekt, który ma wkomponowane dwa kręgi, które są na wysokości dokładnie tego kręgosłupa 160 kilku centymetrowej młodej kobiety. Ważnym momentem tego całego procesu powstawania tego obiektu i tej całej pracy jest fakt, że w Orońsku, w Odlewni, została zrobiona precyzyjna kopia tych dwóch kręgów i mamy tutaj z szlachetnego materiału odlane te kręgi, umieszczone w miejscu, gdzie znajdowały się na wysokości kręgosłupa tej młodej dziewczyny. Natomiast kręgi autentyczne zostały przez nas zakopane w Kozienicach, w okolicach cmentarza żydowskiego. W chwili, kiedy powstał ten obiekt, po wernisażu pojechałem z Andrzejem, który był już po wypadku, nie widział. Pojechaliśmy do Kozienic i tam w okolicy cmentarza żydowskiego, w takim na piaskowym pagórku, Andrzej, wykopaliśmy dziurę i Andrzej włożył te dwa kręgi do ziemi i zakopaliśmy to. Cała sytuacja z boku, gdzie przechodziła droga, wyglądała dosyć absurdalnie, ponieważ dwóch facetów, jeden w białym prochowcu z siwymi włosami, w czarnych okularach, drugi z łopatą, coś tam szukali, kombinowali. No i w końcu znaleźliśmy takie piaskowe zbocze. Wykopałem nieduży dołek i Andrzej osobiście włożył te dwa kręgi do piasku, po czym żeśmy to zakopali. Więc mamy tu do czynienia z takim, początkowo z jakimś absurdem, z jakąś taką poetyką przypadku, a później wchodzi, to było bardzo jakby właśnie typowe dla twórczości Dłużniewskiego, jakby taka świadomość kultury, świadomość religii, uszanowanie tego wszystkiego i zakończenie właśnie w taki sposób. Także niewątpliwie cały ten proces tworzenia tej pracy, w cudzysłowie, przez Andrzeja był bardzo ciekawy. Z tym obszarem, z tym pudełkiem po cygarach mieliśmy do czynienia, goście Andrzeja mieli do czynienia u niego, no a w tej chwili jest to w tej rzeczywistości kolekcji orońskiej. W tej pracowni pracowałaś Ty, pracował Andrzej Dłużniewski. Po wypadku Andrzeja pewne prace robiliście wspólnie i w tą współpracę wszedł także wasz syn Kajetan Dłużniewski, który zaczął w pewnym momencie Na szczęście. malować obrazy ojca, że się tak wyrażę. Według projektów ojca, tak? Tak? A potem swoje, z czego się bardzo cieszę i ja, i Andrzej z góry. Pierwszym etapem, można powiedzieć, naszej współpracy malarskiej był wyjazd. Zaproszenie dostaliśmy z Niemiec, ze Stuttgartu. Była to taka akademia dla stypendystów Schloss Solitude w Stuttgarcie. Przyjechaliśmy tam na miejsce, dostaliśmy oczywiście odpowiednie materiały do malowania. Ojciec już miał przygotowane i rozrysowane w domu przez matkę projekty. Było to 9 obrazów, które chciał tam zrealizować na miejscu. Miał też mieć z czasem jakoś na początku właśnie przyznaną asystentkę stamtąd właśnie z akademii.
No, okazało się, że ta asystentka po zaznajomieniu się z tym całym projektem jakoś nie za bardzo była w stanie sobie z tym poradzić, jakoś trudno było się skontaktować. Myśmy na tyle języka niemieckiego nie znali, żeby się jakoś, żeby jakoś te wszystkie techniczne różne sprawy jakoś z nią skonsultować odpowiednio. No i jeszcze było tam kilka różnych jakichś takich nieporozumień, no i stanęło na tym, że może ja się za to wezmę, że ja spróbuję właśnie zrealizować te projekty na płótnie, jakoś namalować. No i był to dla mnie, właśnie tu się zaczął, można powiedzieć, ten rzut na głęboką wodę, bo oprócz tych, mówię już, jak wspomniałem, codziennych obowiązków, no zacząłem, co prawda czasu było sporo, ale zacząłem właśnie, podjąłem się próby malowania tych obrazów. Najpierw no, długi czas było to, można powiedzieć, trzęsącymi rękami, bo było to dla mnie bardzo stresujące zajęcie. Na bieżąco musiałem ojcu właściwie krok po kroku wszystko opowiadać, co, gdzie, w jakim miejscu, w jakim punkcie. Na szczęście te projekty były precyzyjnie przez matkę zrealizowane. Wszystkie, no, co do centymetra, można powiedzieć, odpowiednie kolory i tak dalej. No, na szczęście niczego nie brakowało. Wszystkiego mieliśmy sporo, wszystkich materiałów niezbędnych było masę pod ręką, więc tak krok po kroku jakoś zaczęło się i potem jakoś ten czas zaczął trochę inaczej płynąć. Oprócz tych, mówię, codziennych obowiązków, zacząłem malować jeden obraz po drugim. No i powiesiliśmy te obrazy. Ładnie to wszystko się zaprezentowało na ścianie. Mamy też i zdjęcia, dokumentację z tego, więc to można było powiedzieć taka pierwsza prezentacja tych obrazów. Byliśmy po 2 miesiącach. No, ojciec był zadowolony z tej całej realizacji, jakoś udało się to. Ja byłem trochę no, też podbudowany, bo na początku trudno mi było w ogóle uwierzyć w to wszystko, że będę w stanie, ponieważ sam nigdy nie byłem ani studentem akademii, bardziej tak z jakichś własnych obserwacji widziałem, jak albo matka, albo czy asystent ojca wykonywał te prace, ale jakoś cieszyłem się, że potrafiłem sobie z tym poradzić. No i pomyśleliśmy wspólnie z ojcem, że następne projekty, następne pomysły, tym razem już w mniejszym formacie, już metr na metr, bo tamte miały 180 na 120, że będę już ja tutaj malował. Wystawa, którą Andrzej organizował z uwagi na przyznanie mu nagrody CIBIS-a, składała się z 20 mniej więcej obrazów, które wszystkie powstały po jego już wypadku i po utracie wzroku. Ja nie uczestniczyłam wcześniej w procesie powstawania tych obrazów. Rozmawiałam z Andrzejem już jakby mając materiał gotowy, który wybieraliśmy do wystawy i wtedy, kiedy rozmawiałam z nim na temat wywiadu do katalogu. Sama oczywiście dużo wtedy na ten temat myślałam, bo dla mnie było to takie niecodzienne jak dla nas wszystkich, że człowiek, artysta w tym wypadku, który traci wzrok, zaczyna malować obrazy, to znaczy nie samodzielnie, ale jakby wymyśla te obrazy i je konstruuje tak mentalnie, plus no, ma jednak kontrolę też nad tym, jak one formalnie są budowane, jak one powstają, z pomocą rodziny i przyjaciół oczywiście. Wydawało mi się to wtedy no, takim fenomenem, który musiał mieć jakieś umocowanie w przeszłości Andrzeja. I oczywiście on miał ten fenomen, takie umocowanie, ponieważ Andrzej w latach 80. już zaczął malować obrazy, te takie obrazy tekstowe, mówiąc tak bardzo ogólnie. I to było dla niego jakimś takim punktem
z którego mógł kontynuować później tą pracę malarską. A ponieważ on zwykle wszystkie wątki, które otwierał w swojej sztuce, niezależnie od tego, jakim medium one były realizowane, pozostawiał otwartymi, więc zawsze była możliwość powrotu i jakby szukania innego podejścia, innej perspektywy. I dlatego wydaje mi się, że te obrazy, które powstawały właśnie po 1997 roku i później, były takim autentycznym nawiązaniem do tego, co go zawsze interesowało. I tylko jakby zmieniała się technika, oczywiście, dlatego że on tego osobiście nie robił, tylko robili to inni za niego. Ale no jak też wiadomo, dla Andrzeja najważniejsza była ta koncepcja i jakby to taka mentalność, to co było mentalnego w sztuce, więc też nigdy nie przywiązywał wagi do samego takiego jakby kunsztu ręki artysty. Więc to też się wszystko tutaj doskonale składało i zgadzało. To nie było nic sztucznego, to była jakby taka bardzo naturalna formuła, którą on mógł rozwijać i zresztą te obrazy, które powstawały i te, które były tam jakby zawarte w tej wystawie, one dotyczyły podobnych wątków, dotyczyły tych problemów lingwistycznych, dotyczyły jakby pewnej symboliki koloru i to było jakby taki kontynuum jego dotychczasowych na ten temat rozmyślań. Był moment rysowania przez ojca projektu na takich małych kartkach. Czasami wychodziło to mniej, czasem bardziej precyzyjnie, ale później trzeba było jeszcze drugi raz już dokładniej rozrysowywać co do centymetra, jeżeli chodzi jeszcze o kolory, o rozmieszczenie. No i konsultowaliśmy z ojcem na bieżąco, jak to ma wyglądać. Ja jeszcze w tym czasie nie miałem tej pewności siebie w malowaniu. Bywało tak, że zdarzały się jakieś usterki, raz mniejsze, raz większe, ale staraliśmy się to jakoś korygować na bieżąco. Obraz po czasie. Tytuł odnosi się do mijającego czasu. Obraz ten prezentuje jakby pewien jakby rozpad czasu. Można powiedzieć, że symbolizuje taki zegar, w którym te cyfry, które na co dzień są w pewnym jasnym i klarownym porządku dla każdej osoby, która spogląda codziennie kilkadziesiąt razy na zegarek. Tutaj nagle te cyfry są zupełnie pomieszane, rozbite i następuje tutaj wyraźne zaburzenie tego czasu. Obraz pod tytułem Godzina przypomina zegar i poruszające się w nim wahadło. Koło właśnie symbolizuje, można powiedzieć, dół tego wahadła. Może lina jest w jakimś zawieszeniu, ale jest to upływający czas. Po namalowaniu obrazu, jak już był ukończony, często bywało tak, żeby lepiej unaocznić to i pokazać ojcu, jak dokładnie wszystkie figury czy wszystkie linie są rozmieszczone. Podchodziliśmy z ojcem do stołu, kładłem jego rękę na tym obrazie i dokładnie był w stanie sobie lepiej jakby wyobrazić to wyczucie odległości i łatwiej było mu zrozumieć także
całość. Obraz pod tytułem Rozpad, są to 4 nierównoboczne formy, zbliżone do siebie wielkością. Są tak rozmieszczone, że przypominają właśnie jakby od środka uległy jakiemuś rozłamaniu, rozpadowi. Można powiedzieć, że jest to kolejny wątek, mogący odnosić się do rozpadu czasu. Także jest to jakiś rodzaj, można powiedzieć, kontynuacji tych między innymi osobistych oceny jakichś osobistych codziennych doświadczeń, które ojciec chciał jakoś przenieść na płótno. Większość namalowanych przeze mnie obrazów miało jakieś wstępne szkice rysowane przez ojca właśnie na takich małych kartkach. Często te szkice były również rysowane w bardzo jakichś nieregularnych formach, często przemieszane jedne na drugich. No tak jak to można sobie wyobrazić, że jednak trzeba pamiętać o tym, że rysowane były przez osobę, która kompletnie nic nie widziała. No, jest bardzo wiele, nie chcę mówić paradoksów, ale zaskoczeń, które stały się wtedy, kiedy Andrzej Dłużniewski w wyniku wypadku samochodowego stracił wzrok. Najbardziej zaskakujące jest to, że właśnie artysta konceptualny, ja nie lubię takich etykiet, no ale tutaj one nam ułatwiają porozumienie, nie tyle, że zaczął malować obrazy, ale zechciał robić obrazy. Zechciał robić obrazy i to warsztatowo-technologicznie bardzo tradycyjne, konwencjonalne, prawda? Olej na płótnie, czy akryl na płótnie, napity na blejtram, czyli już taki naprawdę najbardziej konwencjonalny technologicznie obraz. Od dawien dawna grałem z ojcem w szachy. Jeszcze za czasów mojej głębokiej podstawówki ojciec nauczył mnie gry, zaszczepił mi jakąś taką chęć do niej, no i żeśmy rozgrywali często raz dłuższe, raz krótsze partie. Oczywiście wszystko to trwało do czasu wypadku ojca, później to już było niemożliwe. Ojciec zawsze był zafascynowany tą możliwością niekonwencjonalnych jakichś ruchów, posunięć właśnie, które są wykonywane podczas szachów. Ta taka niepowtarzalność właśnie zawsze go fascynowała i stąd wpadł na pomysł w 2009 roku, aby zrobić wystawę pod tytułem Szachy. Były to różne, można powiedzieć, wariacje szachowe, które się oczywiście w sferze jego wyobraźni właśnie umieszczone różne figury szachowe na polu. Ta szachownica też ulegała jakimś różnym zmianom i kombinacjom. To była nasza wspólna wystawa. Wpadłem na motto do tej wystawy. Był to pionek pomalowany równo na pół, raz jedna część biała, druga czarna. Był to pionek, który znaleźliśmy podczas jednego ze spacerów. Był to fragment słupka czarnego, takiego, nie wiem, parkingowego, coś takiego. No i tak stwierdziliśmy, że go pomalujemy. Umieściliśmy go na takim białym kubiku, na takiej małej górce piachu. No i było to motto do tej wystawy. A dlaczego mottem był? Ponieważ zawsze jak w każdej szachów, to pionek rozpoczyna każdą grę. Jedną z prac na tej wystawie w 2009 roku był konik umieszczony na takim drewnianym klocku, z góry pomalowanym właśnie na fragmenty szachowych pól. Był umieszczony na środku
z każdej strony te pola były przycięte, tak jakby ucięta szachownica, i symbolizował taką patową sytuację, jak to i w szachach, jak i w życiu spotyka każdego z nas, właśnie taką niemoc wykonania ruchu, bo każdy skok, który może wykonać ten biały koń, jest po prostu skokiem w przepaść, czyli pewną jakby właśnie tą niemożnością, właśnie na tym polega tutaj ten cały pad. A reszta prac to były właśnie różne takie wariacje, jak już wspomniałem wcześniej, które ojciec pamiętał właśnie z jakichś słów, tytułów, fraz zapamiętanych, które były w jego wyobraźni, a tak sobie chciał właśnie na to tło szachowe to wszystko przenieść, na ten klimat szachowy, i tak właśnie wyglądała ta wystawa. Andrzej mówi taką rzecz, którą właśnie zacytowałam na zakończenie tekstu, który miałam w ubiegłym roku na seminarium metodologicznym w Rogalinie, że obraz, czy dzieło, czy sztuka powinien być jak piorun z mentalnej chmury. Ja naprawdę nie znajduję lepszej definicji obrazu, tego, czym obraz powinien być. Właśnie obraz rozumiany niesłychanie szeroko, właśnie nie olej nabity na płótnie, tylko właśnie ten piorun z mentalnej chmury. I mnie się wydaje, że Andrzeja wszystko jedno, czy to były działania mieszczące się w granicach sztuk wizualnych, czy to było pisanie, czy to było mówienie, to zawsze to był ten właśnie taki błysk, może niekoniecznie piorun, czasami piorun, ale właśnie taki błysk z mentalnej chmury,